Młodego zaprowadziłem do szkoły. Mam może z 2 godzinki przed pracą. Strasznie miałem ochotę ostatnio pospinningować, wiecie? Wydaje mi się, że czuję coś na szczytówce. Coś mamy chyba. Tak sobie wymyśliłem, że spróbuję może bocznego troka. Metoda chyba już przez wszystkich zapomniana. Dawno nie widziałem, żeby ktoś tak było. A jestem tak ciekaw, co się będzie działo, że musiałem spróbować. Cel jest prosty. Zobaczyć, czy w ogóle da się oszukać jakiegoś pięknego konia. Czasem takie wypady na szybko, bez planowania są najlepsze. Nie ma co za dużo kombinować, w sumie jest cel i miejmy nadzieję, że uda się go wykonać. Coś tam kiedyś oglądałem, jakieś filmy w internecie. Z tego co pamiętam, robiło się to tak. Przypon zrobimy z fluokarbonu 0,30 oraz haka numer 6 z oczkiem. Mierzam fluokarbon na odcinek 1 metra, a następnie przewlekam przez oczko. I robię taką pętlę. Przekładam kilka razy i zaciągam węzeł. Mam nadzieję, że to wytrzyma, bo wiecie jak to jest z węzłami, których nie robi się na co dzień. Teraz trzeba ustalić, jaki grunt zastosować. I tu jest kolejne pytanie. Jakie zachować proporcje? Jedni mówią tak, drudzy inaczej. Zrobię chyba taką wersję klasyczną. Krótszy odcinek, jakieś 30 cm, przywiążę do plecionki głównej, a ciężarek dam na ten dłuższy odcinek, jakieś 60-70 cm. Wybrałem taki podłużny, 8 gram, tu gdzie łowię jest sporo zaczepów, a taki kształt podobno lepiej sobie z nimi radzi. Zobaczymy, czy to prawda, czy to tylko marketing. Teraz zostało tylko powiązać to z główną plecionką i powinno być w sam raz. No i teraz przynęta. Na początek dam absolutnego klasyka, przynajmniej tak piszą w internecie. Małą jaskółkę, 6 cm. Kolor Motor Oil z brokatem. Okonie podobno to lubię, bo wygląda jak jakaś pijawka. Trzeba to założyć w miarę prosto, żeby się jakoś dziwnie nie kręciło w wodzie. Całość wygląda całkiem dziwnie, ale jeśli ma być skuteczny, to nie będę narzekał. Dobra, nie ma za bardzo co marudzić. Trzeba dać się do roboty, bo niewiele czasu nam zostało, 2 godzinki, także do dzieła. Spróbujmy złowić jakiegoś garbuska. Pierwszy rzut. No leci to całkiem nieźle, nawet daleko. Poczekam chwilę, aż ciężarek opadnie. Poczułem delikatne puknięcie na kiju. Jest na dnie. No ale co teraz? Z tego co pamiętam, trzeba to prowadzić bardzo powoli, z przerwami. 2 obroty korbką, chwila przerwy. Szarpnięcie i znów 2 obroty. To kompletnie inne łowienie niż klasyczny jig. Bardziej finezyjne mi się wydaje. Mijają kolejne minuty, niestety nic. Cisza. Próbuję zmieniać tempo, raz szybciej, raz wolniej. Woda jest dość czysta, ale może ten Motor Oil jest za ciemny? Może wezmę coś innego? Może podobnej wielkości jaskółkę o bardziej jasnych kolorach, może tą zieloną z żółtym? Wydaje mi się, że taki kolor często potrafi sprowokować ryby, które nie chcą żerować. Czas leci, zmieniajmy tę przynętę i rzucamy z nową nadzieją. Prowadzę teraz zestaw raz szybciej, raz wolniej. Do tego takie mikroskopijne ruchy szczytówką, prawie w miejscu. Chcę, żeby ten ogonek pracował tuż nad dnem. Coś mamy chyba. Tak, coś jest. Czuję jak bije. Jest i pierwszy okonek. No i mamy pierwszego garbuska. Niewielki, bo niewielki. Może ze 20 cm. No ale jest. Co prawda, nie jest to ten wymarzony garbus, ale jest. Pierwsza ryba na boczny trok w życiu. O rany, ale ulga, wiecie? To dowód, że coś tu jednak jeszcze pływa i że ta metoda działa. To stryknięcie było tak delikatne, że z moim refleksem wyrobionym przy łowieniu na metodę to cud, że w ogóle to zacięłem. Niesamowite. Dobra, fotka zrobiona i maluch wrócił do wody.
jest mały, pewnie jest i większy. Jeżeli chodzi o te branie, to dało mi to dużo motywacji. Już wiem, jak wygląda branie na boczny trog i że kluczem jest powolne prowadzenie. Zostało mi może z 15 minut, trzeba to wykorzystać. Rzucam w to samo miejsce, tą samą przynętą. Skoro był tam jeden, to może jest ich tam więcej. Daj znać w komentarzu, co myślisz o bocznym troku. Zostaw lajka i suba, żeby nie przegapić następnych przygód. Z rana w akcji jak Kacper do szkoły, z kawą w termosie, a w głowie żywioły. Spinning w bagażniku, plan dobrze znany. Dziś na dropshota, dzień znów udany. Na brzegu cisza, lekka mgła jak sen. Słońce wstaje, a ja już w grze. Pierwszy rzut i nic, drugi pusty też. Czuję ten klimat, odchodzi stres. Dropshot misja jak kontra okoń. Na wędce dreszcz, adrenalina ni spokój. Prowadzę zestaw centymetr po centymetrze. Czuję, jak ciężarek stukał kamienie i zaczepy. Jestem w pełni skupiony, wzrok wbity w szczytówkę. Jedno podbicie, drugie przerwa. I wtedy... Na kiju czuję mocny opór. Jest. Chyba jest coś większego. Jest tam sporo zaczepów w tym miejscu. I wydaje się, że właśnie poszło w zaczep. Zobacz. Zobacz. Może po prostu mi się wydawało, że to była ryba. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak branie. Ale niestety mamy tutaj potężny zaczep. Cały dzień, później już zaczep. BUM! Zestaw znikł, linka napięta, a potem pyk. Patrzę w wodę, jak zestaw się zrywa. No trudno, czasem też tak bywa. Śmieję się sam, bo przecież wiem, że jutro znowu może ruszę w ten sen. Bo spinning ciąga jak refrenu flow. Boczny trop, to moje show. Okoń złapany, a zestaw zerwany. Taki dzień, nowe przygody, nowe fakty. Nie zawsze Czasem rekord, zaczepu, czasem śmiech, lepiej przejść na ale stanowisko bez obok, wody w drugą tu stronę. nie ma mnie. Dropshot misja jak Przeciągnąć. na wędce dreszcz, adrenalina Szansa, że się odczep. czasem na luz, jedna mała rybka, cały dzień plus. Dotarliśmy na drugą stronę. Co wygląda obiecująco. Mam nadzieję, że tak będzie. Tutaj trochę porzucać z brzegu. Jaki mamy wniosek dzisiejszego dnia? W sumie prosty. Czasem warto wyskoczyć nad wodę, nawet jak ma się tylko krótką chwilę. Warto spróbować nowych rzeczy. Ten boczny trog, na początku byłem w sumie sceptycznie nastawiony i trochę nie wiedziałem, jak się za to zabrać, ale okazał się dzisiaj naprawdę skuteczny. Ten dzień i ta ryba są tego najlepszym dowodem. Trzeba powoli zmierzać się odebrać młodego ze szkoły. Powiem wam, że całkiem fajnie podoba mi się ten dropshot. Nie łapiemy tak dużo zaczepów. Przy spinningu, jak się tutaj przynajmniej tutaj, jak się spinninguje przy dnie, to często właśnie są jakieś zaczepy. A gumę się łapie z główką jigową, to bardzo często właśnie ciągnie się albo z glonami, albo gdzieś to się zahacza. A tu nawet na razie powiem wam, że bez problemu. Na pierwszy raz z dropshotem. Wróciłem prosto w zaczep. To wygląda. To będzie rwanie.
A przed chwilą mówiłem, że nie zaczepię się tutaj. No. Ale tutaj jak widać pełno kołków. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tę niesamowitą poranną przygodę. Jeśli podobała Wam się moja walka z czasem, zostawcie łapkę w górę, to zawsze jest bardzo miłe. A jeśli sami łowicie na boczny trok czy na spinning, to koniecznie napiszcie w komentarzu swoje najlepsze porady i patenty. Chętnie dowiem się, jakie miejscówki dla Was są najlepsze. Oczywiście nie jestem tutaj ekspertem, więc każde Wasze porady, patenty będą dla mnie cenną lekcją. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych wypraw, bo czuję, że to nie jest mój ostatni raz z tą metodą. A teraz wybaczcie, ale naprawdę już muszę lecieć do pracy. Trzymajcie się, cześć!